Dzień dobry ponownie. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią będzie kontynuacja lekcji powtórzeniowych, może nie zawsze powtórzeniowych, ale te lekcje, które tu będą nagrywane w klasie, gdzie ja będę widoczny, będą to lekcje, które mają pozwolić właśnie na takiej jednej lekcji rozwiązywać bardzo dużo różnych zadań. Chodzi o optymalizację uczenia się, żeby w jak najkrótszym czasie zdobyć umiejętności rozwiązywania jak największej ilości zadań. To będzie ogromna oszczędność na czasie. Dlatego radzę wykonać wszystkie polecenia, które w tej danej lekcji się pojawią, troszkę czasu poświęcić, ponieważ odzyskacie ten czas z nawiązem. Ja mam prośbę, że jeżeli ktoś będzie uważał, że skorzysta z tej lekcji, a są one nagrywane w moim wolnym czasie, żeby zachęcił mnie do dalszej pracy. Ja mam wiele innych ciekawych rzeczy do robienia. Jeżeli okaże się, że nie ma na to popytu, no to zajmie się na przykład graniem w tenisa, który prawie na takim poziomie swojej kategorii wiekowej europejskiej, można powiedzieć. I prosiłbym jeśli ktoś ma kanał na YouTube, wtedy o subskrybowanie tego kanału, to mi pomoże rozwijać ten kanał. Poinformuję wszystkich, że jeżeli klikniecie pod tym nagraniem na nazwę kanału Fizyka Liceum, to otworzy Wam się zawartość tego mojego kanału i tam proszę kliknąć wtedy na playlisty i zobaczycie, że są tam ułożone w playlisty nagrane w czasie zdalnego nauczania lekcje fizyki. Praktycznie tam są wszystkie działy, nie jest to wszystko, ale prawie cały program fizyki zawarty jest na tych playlistach, więc wystarczy kliknąć sobie na playlistę, wybrać sobie właściwą lekcję i obejrzeć. Co więcej, ponieważ te lekcje, które ja nagrywałem tą kamerą, ta kamera dzieli mi to nagranie na takie 15-minutowe części, więc jeżeli ktoś tą lekcję przypadkiem znalazł jakiś fragment jakiejś lekcji, no to zwykle to nie będzie cała lekcja. Więc co ja zrobiłem, że w opisie lekcji, ale to wtedy trzeba oglądać tę lekcję w komputerze stacjonarnym lub w laptopie, są podane linki do pozostałych części danej lekcji. No ale najlepiej oglądać te lekcje, dotrzeć do nich poprzez playlisty, bo tam one są ułożone w tej kolejności, w jakiej były nagrywane i co więcej, w tej kolejności, w jakiej program jest wprowadzony w danym dziale. Tam czasami niektóre lekcje, które dałoby się, jest to wolność umieszczenia ich w programie, ale są tam inne kolejności, tak? Więc bardzo bym prosił o to, że jeśli ktoś doceni tę moją pracę, to przede wszystkim dla rozwoju kanału potrzebna jest subskrypcja. Dużo od Was nie wymaga, a jak ktoś tego nie zrobi, no to już kwestia Waszej decyzji. I co więcej jeszcze, że ponieważ te lekcje tu nagrywane w klasie, w mojej szkole, one mają inny charakter niż te lekcje, które nagrywałem dla klas, które uczę. Bo to w ogóle chciałbym powiedzieć, że to jest chyba wyjątkowa sprawa, jeżeli chodzi o lekcje, które możecie znaleźć w internecie, ponieważ tam są praktycznie wszystkie lekcje z całego programu fizyki i dla klasy, które realizują fizykę na poziomie podstawowym, jak i dla klas matematyczno-fizycznych. Zwykle te lekcje, takie cykle lekcji, które możecie znaleźć w internecie, mają charakter takich małych powtórzeń. Natomiast tam macie rozwiązane teoria, bardzo duża część teorii jest wprowadzana w sposób autorski, według mnie lepszy niż można spotkać w podręcznikach nawet. Ale są tam rozwiązane najtrudniejsze zadania ze zbioru zadań nowej ery, również zadania maturalne, więc można praktycznie nauczyć się na matury. I ponieważ tam jest prawie wszystko, nawet
nawet te zadania, które ja będę dzisiaj omawiał, też są tam do końca rozwiązane, więc ja nie będę wszystkich zadań rozwiązywał do końca. Ja skupię się na tej początkowej części, czy ułożeniu równań, gdzie praktycznie będzie na końcu jedna niewiadoma. Jeżeli chodzi o resztę rozwiązania, to w opisie lekcji podam linki do lekcji, gdzie te zadania, poszczególne zadania są rozwiązane do końca. Więc jeżeli ktoś będzie chciał tą część matematyczną dalej prześledzić, to dotrze do tego linku, kliknie i resztę rozwiązania znać. Ale my się skupiamy na tym, żeby jak najszybciej, praktycznie bezmyślnie, to jest, uczyć fizyki, mówić, że coś tam się robi bezmyślnie. Mówiąc bezmyślnie, mówię, że automatycznie. Najczęściej największym problemem dla ucznia jest rozpocząć rozwiązywanie zadania. A ta metoda, którą dzisiaj podam, z wykorzystaniem równania ruchu, taki jest właśnie dzisiaj cel lekcji, czyli wykorzystanie równania ruchu do rozwiązywania zadań z ruchu jednostajnego prostoliniowego, z ruchu jednostajnie przyspieszonego, jednostajnie opóźnionego, z rzutu pionowego, z rzutu poziomego, z rzutu ukośnego. I też szczególnie te zadania z rzutu ukośnego będą dość trudne, natomiast przy metodzie, którą my zastosujemy, ta trudność się sprowadzi jedynie do rozwiązywania równania kwadratowego. To w szkole średniej na końcu wszyscy muszą potrafić obliczyć, deltę i pierwiastki równania kwadratowego, więc nic z tym nie będzie problem. Więc w takim razie zaczniemy. Więc równanie ruchu. Tu zapisałem na górze najbardziej ogólną postać równania ruchu i to w taki sposób, żeby to ułatwić uczniowi zapisywanie tego równania, czyli wszelkie miejsca, gdzie się mogą pojawić znaki dodatni lub ujemny, żeby ten znak był widoczny przed jakąś literą. Bo czasami można by zapisać to pierwszy wzór na równanie ruchu w taki sposób, że tu, w tym miejscu przed drugim, trzecim wyrazem byłyby znaki plus, ale wtedy interpretacja tego VP i A byłaby inna. To wtedy to VP i A byłyby współrzędnymi wektorów prędkości początkowej i przyspieszenia względem jakiejś osi. Bo współrzędna wektora względem jakiejś osi może być zarówno dodatnia, jak i ujemna. Ale moje doświadczenie jest takie, że lepiej, żeby uczeń widział, gdzie ten minus jest, żeby wszystkie litery, które tam się pojawią, wyrażały wielkości dodatnie. Czyli u nas to VP i A będą wartościami wektorów prędkości początkowej i wartością wektora przyspieszenia. Więc wartość wektora zawsze dodatnia. No i spójrzmy, jaką formę ma ta najbardziej ogólna postać równania x, czy jakaś zmiana. W tym miejscu, gdzie jest x, może być y, może być wysokość h, ale niech będzie na razie x. Więc x równa się, to jest współrzędna położenia początkowego i tu jest plus lub minus, a kiedy plus, kiedy minus, wartość prędkości początkowej. W nawiasie jest godzina, która jest w danym momencie na zegarze, minus godzina, która była na zegarze, gdy rozpoczął się ruch TP, czy najczęściej tam w zbiorach, w podręcznikach jest to T0 się oznacza. Ja mówię P, bo czyli P to jest początkowe, K to jest końcowe. Więc to jest godzina na zegarze, która jest w danym momencie, a TP to jest godzina na zegarze, która była, gdy ruch się rozpoczął. No i potem jest trzeci wyraz, to jest plus lub minus, też powiem, kiedy plus, kiedy minus. To jest przyspieszenie, to jest wartość wektora przyspieszenia, jest wielkość dodatnia. I w nawiasie jest T minus TP, czyli do kwadratu, w nawiasie do kwadratu i przez A. Oczywiście T to jest godzina na zegarze w danym momencie, TP to jest godzina, jaka była na zegarze w momencie rozpoczęcia ruchu. No i my akurat w tym pierwszym zadaniu będziemy mieli do czynienia z ruchem jednostajnym prostoliniowym. No to w ruchu jednostajnym prostoliniowym nie ma przyspieszenia, więc wtedy to A jest równe 0, więc jeżeli A jest równe 0, to ten cały trzeci wyraz nam tu odpada. Więc zostaje tylko ta pierwsza część. Jeżeli
nie mamy jeden pojazd i nie ma znaczenia wtedy to, który on wyruszył, tylko jaki jest czas ruchu, no to wtedy można przyjąć, że TP jest równe 0, albo zamiast tej różnicy pisać delta T, czyli wtedy jak przyjmiemy, że TP jest równe 0, no to będzie w tym miejscu VP razy T, jak tu zapisane, ale równie dobrze można tu zapisać zamiast tego T minus TP po prostu delta T, bo czas ruchu to jest różnica wskazania zegara na końcu i na początku. Czasami się o tym zapomina i w równaniach uczniowie najczęściej piszą zamiast czasu samą T, ale no, właśnie tu będzie przykład zadania, gdzie to będzie niepoprawne, bo T bez żadnego dopowiedzenia oznacza godziny na zegarze w danym momencie, a delta T oznacza czas trwania, ale jeżeli na przykład to jest stoperem, mierzy czas jakiegoś zdarzenia i na stoperze na początku było 0, to wskazanie końcowe stopera jest jednocześnie czasem trwania ruchu. Ale czasami też po prostu upraszczamy sobie życie i jeżeli właśnie tak się umawiamy między sobą, to dla uproszczenia zamiast delta T bardzo często czas trwania zdarzenia jest oznaczano jednolitego T. To jest chodzi o uproszczenie. Czasami jest to dobre. No i teraz tylko jedna informacja. Kiedy w tym wzorze jest plus przed drugim wyrażeniem, przed prędkością, kiedy jest minus, kiedy jest plus lub minus przed trzecim wyrażeniem, czy zawierającym przyspieszenie. A to jest bardzo proste. Jeżeli skierujemy tą oś X, to od nas zależy, w którą stronę ją skierujemy. Trzeba tak wybierać, że to od nas zależy, że ktoś nam nie narzuci tego, znaczy wyboru zwrotu osi X, to trzeba tak dobierać, żeby jak najmniej mieć wartości nam ujemnych, znaczy żeby to nam ułatwiało życie. Więc załóżmy, że ta oś X jest skierowana tu w prawo. Teraz jakieś ciało, na tej osi jest 0 gdzieś na plecie, na przykład tu, nie ma to znaczenia, i nasze ciało wyruszyło w chwili początkowej było w tym punkcie. No to pierwszy wyraz to jest współrzędna położenia początkowego. Trzeba odczytać współrzędne położenia tego punktu na tej osi. Więc przypomnę, że jeżeli ten punkt jest na prawo od zera, czyli jeżeli ta oś jest w prawo, jeżeli ten punkt jest na prawo od zera, to współrzędna tego punktu to jest odległość tego punktu od zera wzięta znakiem plus. Gdyby ten punkt był po waszej lewej stronie od zera, to współrzędna to byłaby odległość tego punktu od zera wzięta ze znakiem minus. No to znaczy mówię o tym, ponieważ na pracach klasowych ja widzę bardzo dużo błędów również nawet z określeniem współrzędnych. Więc to jest pierwszy problem, żeby nie pomylić przy określeniu współrzędnych położenia początkowego. No i teraz załóżmy, że nasze ciało się wyruszyło w kierunku w lewą stronę i wektor przyspieszenia, na razie jeszcze nie będziemy mówili jak określać, skąd wiadomo, w którą jest to skierowane. Niech wektor przyspieszenia będzie skierowany w prawo. To jak byśmy zapisali to równanie pierwsze? Ponieważ właśnie kiedy tu jest plus w tym miejscu, kiedy minus plus jest wtedy, że wektor prędkości początkowej jest skierowany zgodnie z osią x, a minus jak jest przeciwnie do osi x. A tu jest plus, jeżeli wektor przyspieszenia jest skierowany zgodnie z osią x, a minus jeżeli wektor przyspieszenia jest skierowany przeciwnie do osi x. Więc i to całkowicie niezależnie od siebie są te dwa znaki. Jak tu jest plus, to tam może być minus, jedno. A mogą być tam tu plus i tu plus, tu minus i tu minus. Więc zobaczmy, jaki znak będzie w tym miejscu. Wektor prędkości jest przeciwny skierowany do osi x, więc w tym miejscu będzie znak minus. Teraz wektor przyspieszenia jest skierowany zgodnie z osią x, więc w tym miejscu byłby znak plus. Teraz tylko powiedziałem, jak określa się znaki w tym równaniu. A pamiętajmy, że u nas przy tym zapisie to VP i A są wartościami wektorów, czyli to są wielkości dodane. Czyli wszelkie znaki jakieś ujemne nam się pojawią przed wydarzeniem, nie będą nigdzie tam ukryte w środku. Dobrze, no i teraz, ale my w pierwszym zadaniu będziemy mieli do czynienia z ruchem jednostajnym, prostym, ale z najtrudniejszą wersją takiego zadania, gdzie będą właśnie bardziej tą treść napisane, zaraz to przeczytam, bo piszę jak bazowym, więc będą dwa samochody się poruszyły, ale jeden poruszył o jednej godzinie, drugi o innej godzinie, w pewnym kierunku. Co więcej,
narzucę Wam to, gdzie jest 0 na osi x, bo zwykle jak my będziemy wybierali punkt 0 na osi x, to wybierzemy w takim miejscu, żeby uprościć sobie zadanie, ale bardzo często ktoś tam na przykład może narzucić, powiedzieć, że proszę opisać to dane zdarzenie, przeruch jakichś tam pojazdów z punktu widzenia jakiegoś tam miasta innego niż miasto, z którego wyruszył jeden czy drugi samochód. Więc my zrobimy to na najtrudniejszego przypadku, no więc każdy inny przypadek będzie po prostu łatwiejszy. No i teraz to jest zadanie, bo przeczytam, bo jak piszę bardzo niewiernie, muszę da się to rozszerzyć. Więc zadanie pierwsze. Pierwszy samochód wyruszył z miasta A w kierunku miasta C o godzinie 2. Z prędkością V równa się 20 km na godzinę. Drugi samochód wyruszył z miasta B w kierunku miasta A po 1 godzinie. Z prędkością V2 równa się 80 km na godzinę. O której godzinie i w jakim miejscu samochody spotkają się. I jeszcze dodatkiem do treści zadania jest wzajemne położenie i odległości tych miast. Czyli mamy na linii prostej miasto B, miasto A, miasto C, odległość między miastem B i A jest 400 km, między miastem A i C 200 km. No i zaczynamy rozwiązanie. Więc najpierw musimy narysować rysunek, gdzie obierzemy zwrot osi x, wybierzemy 0 na tej osi, określimy kierunki i zwroty wektorów prędkości V1 i V2 oraz współrzędne położenia początkowego ciała pierwszego i drugiego. Czyli praktycznie naszym celem jest napisanie równania ruchu dla pierwszego ciała, dla drugiego ciała i wykorzystanie tego równania do znalezienia miejsca spotkania i momentu spotkania, czy godziny spotkania. No i teraz, czyli żeby co to znaczy napisać równanie ruchu dla ruchu jednostajnego prostopniowego, czyli takie równanie, to musimy w miejsce XP, VP i TP wstawić konkretne wartości zależne od treści zadania. To T i X zostanie bez żadnego indeksu. I teraz do czego służy równanie ruchu? Że jeżeli byśmy już mieli w miejscu XP, VP, TP właściwie tylko wielkości liczbowe i ten znak byśmy już właściwie określili, to takie równanie pozwala nam dowiedzieć się, gdzie to ciało byłoby o dowolnej godzinie. To T jest godzina na zegarze. Jak chcemy wiedzieć, gdzie to ciało byłoby nie 20, no to ustawimy wtedy 20 godzinę i wyskoczy nam w cudzysłowie wartość x, czyli wartość współrzędnej położenia tego ciała na osi x o godzinie 20. Czyli do tego służy równanie ruchu, do określenia położenia ciała na osi x, czy h, czy y, zawsze jaka to będzie nasza oś, o dowolnej godzinie. Czy pamiętajcie, że to T nie jest czasem ruchu. Szczególnie w tym zadaniu będzie to widoczne, że to T, które jest w tym zadaniu, to nie jest czas ruchu, tylko godzina na zegarze. Zresztą oba pojazdy wyruszyło o różnej godzinie. Właśnie na to jest ta trudność. No to w takim razie co? Musimy skojarzyć z tą prostą, złóżtuje się pożaru ciała, oś x. Ja ją skieruję w prawą stronę, na własnej wygodze. I tu akurat po co jest to miasto C? Bo właśnie to jest przykład zadania, gdzie ktoś nam narzuca względem jakiego punktu opisujemy ruch tych ciał. Ktoś nam narzucił, proszę opisać to zdarzenie z punktu widzenia obserwatora, który jest w mieście C. No to miasto C dla obserwatora jest miastem najważniejszym, dlatego ja narzuciłem, albo właśnie nam narzucono, że musimy przypisać współrzędną 0 miastu C. Więc na tej osi, najpierw rysujemy nad osią te 3 miasta w tej kolejności, w której są tam na rysunku. Nie trzeba tego odnieść, że ktoś chce, no to jeszcze lepiej jest. Chodzi o to, które miasto jest z tej strony. I miastu C przypisujemy współrzędną 0. Ktoś nam to narzucił. No to teraz pierwszy problem, jaki się pojawia, to jest określenie współrzędnej położenia miasta początkowego samochodu pierwszego i drugiego. No, tego typu prace klasowe ja robię w szkole i jest mnóstwo błędów na samym początku.
znaku przed prędkością, przy wymnożeniu, więc tak wszędzie jest problem. Trzeba wiedzieć, gdzie on jest i tak jak napiszemy coś, to należy zadać sobie pytanie, czy tego błędu się nie popełni. Jak ktoś nie zdaje pytania, to ten błąd, jak już raz jest popełniony, on już tam właściwie na lawinę zabiera całe rozwiązanie. Więc pierwszy to określenie wtedy współrzędnych położenia początkowego pierwszego samochodu. Pierwszy samochód wyruszył z miasta A. No to miasto A leży na lewo od zera, miasta czyli od zera, więc współrzędna miasta A to jest odległość tego miasta od C, to jest 200 km, ale wzięte z tego miejsca jest na lewo C, czyli po lewej stronie są ujemne wartości współrzędne. Miasto B leży po lewej stronie miasta C, odległość od miasta B do miasta C to jest 600 km, a nie 400. Dlatego współrzędna położenia początkowego drugiego samochodu jest równa minus 600 km. Oczywiście tu nie piszę kilometrów, ponieważ tu napisałem, ale tu nie napisał i tu nie napisał, jest to błąd. Więc pamiętajcie, że można, jak ktoś by tu napisał i tu by napisał, jest to tu niepotrzebne, a to nie jest oczywiście błąd. Można podkreślić, że to jest kilometr. Więc mamy już współrzędne położenia początkowego. Więc czym jest to minus 200 km? To jest współrzędna położenia początkowego ciała samochodu pierwszego. To jest x współrzędna położenia p początkowego, którego ciała pierwszego, x p1. A to jest współrzędna położenia początkowego ciała samochodu drugiego, czyli x współrzędna położenia p początkowego 2 drugiego ciała. Więc już mamy te współrzędne położenia początkowego pierwszego i drugiego samochodu. Teraz określenie zwrotów wektorów prędkości. To wynika ze treści. Samochód pierwszy wyruszył z miasta A w kierunku miasta C, czy z miasta A w kierunku miasta C, czyli z miasta A rysujemy wektor V1 skierowany w kierunku miasta C. To nie znaczy, że w mieście C się zatrzyma, że w tym kierunku tam będzie się poruszał. Natomiast samochód drugi wyruszył z miasta B w kierunku miasta A, czyli on dalej też się porusza, więc z miasta B w kierunku miasta A, czyli też w tę samą stronę. No, korona widzimy, że porusza się z większą prędkością, więc ten wektor, jak ktoś chciałby tak dokładnie to wzorować, wektor V2 dłuższy od wektora V1. No więc na rysunku mamy już wszystko. Pamiętajcie o tym, żeby tu przy oznaczeniu nazwy osi, żeby w nawiasie kwadrantowym podać te jednostki, wtedy tu nie musicie pisać. Jak tu się nie podaje, to tu trzeba pisać, a też o mówiłem wcześniej. I teraz wypisujemy, teraz możemy wypisać wszystkie dane. No, to jest tylko zagęszczone, bo bym musiał przerwać nagranie, chciałem jak najwięcej powiedzieć za pierwszy raz. I piszemy tam, potrzebujemy dla każdego z tych dwóch samochodów 3 wielkości. Współrzędne położenia początkowego, wartość prędkości początkowej i to jak jest skierowana i godzinę, o której dany samochód wyruszy. I trzeba będzie wstawić w to miejsce i w to miejsce uwzględnić właściwy znak. A to ten zostanie bez indeksu, to jest godzina na zegarze, będziemy ją szukali właśnie. I to x też, tu będzie indeks dla jednego ciała x1, tak x2, no mamy 2 ciała, gdybyśmy napisali to samo x, to nie byłoby wiadomo, którego ciała dotyczy. No to zacznijmy, wypiszmy dane. To potrzebujemy po 3 wielkości, raz, 2, 3 dla pierwszego ciała, żeby takie równanie mógł zapisać i takie same 3 wielkości dla drugiego ciała, czyli 6 informacji potrzebujemy. Czyli w danych musimy mieć te 6 informacji, czyli wartości prędkości jest najłatwiej, więc V1 jest 20 km na godzinę, V2 80 km na godzinę, o której wyruszył pierwszy, czyli TP1. TP to jest czas na zegarze w chwili wyruszenia, TP1 to jest czas, godzinę na zegarze w chwili wyruszenia pierwszego, to wyruszył od drugiej, jest TP1, druga godzina, a drugi wyruszył godzinę później, czyli TP2 to jest druga godzina plus 1 godzina. Wiem, że umiecie dodawać, ale tak pokazuję, żeby było jasne z tego się bierze. To jest o 3 godzinie wyruszył drugi. No i teraz dopiero po narysowaniu tej osi, wybraniu zera na osi, określeniu tych współrzędnych mogę wypisać teraz x1, x2 więc współrzędna położenia początkowego pierwszego samochodu to była minus 200 km, a
współrzędne położenia początkowego drugiego samochodu to jest minus 600 km. Mogę teraz napisać równanie, zaczynamy. Dla pierwszego ciągu, no to forma to jest to x1, to jest współrzędne położenia początkowego pierwszego ciała. Teraz ten znak, który jest, patrzymy. W tym miejscu ten znak zależy od tego, czy wektor prędkości początkowej jest zgodny, czy przeciwny do osi x. U nas wektor V1 jest zgodny z osią x, więc w tym miejscu będzie plus. Już od razu powiem, że wektor V2 jest też zgodny z osią x, więc w tym równaniu dla ruchu dla drugiego samochodu też przed prędkością będzie plus. Więc w tym miejscu jest plus. No i dalej prędkość początkowa tego samochodu pierwszego, ona jest stała, więc nie zmienia się. W nawiasie t minus tp1. T minus tp1 i w miejsce xp1, v1 i tp1 stawiamy wartości zdane. No to tu są wstępne. xp1 200 km, minus 200 km, v1 to jest 20 km na godzinę i tp1 to jest druga godzina. No teraz co? Wymnażamy ten nawias. Jak ten drugi wyraz wymnożymy, to godziny się skrócą z godzinami, jak będzie w kilometrach, więc wymnażamy. To pierwszy raz został, wymnożyliśmy 20 km razy t minus 40 km, czyli godzina skróci. No i ten pierwszy wyraz i trzeci ma takie same jednostki, minus 200 niż 40, to jest minus 240, tu zapisujemy i to jest równanie ruchu. x1 równa się minus 240 km plus 20 km na godzinę razy t. I to czeka na dalsze działanie. To samo robimy dla drugiego samochodu, więc x2 to się równa xp, więc indexem 2, właśnie plus, ponieważ wektor prędkości początkowej drugiego samochodu jest zgodny z osią naszą, to od tego zależy, więc tu jest plus 80 km na godzinę, to jest V2, nawiar, sekundę i tu 80 km na godzinę, znaczy t minus godzina, o której wyruszył ten drugi, no to jest to tp2, to jest trzecia godzina, wstawiamy. Wymnażamy, to też pamiętamy, że jak wymnożymy to 80 km na godzinę przez trzecią godzinę, godzina się skróci, będzie minus 240 km. No to wymnażamy. Tu pierwszy też się nie zmienił, 80 km na godzinę razy t i minus 240 km. I pierwszy wyraz z trzecim da się połączyć, gdzie minus 840 km i mamy tu równanie ruchu. No i teraz muszę zaczynać kamerę, żeby przesunąć obraz. Musiałem tyle moment przerwać, żeby przesunąć kamerę. Więc i teraz co? Mamy już równanie ruchu dla ciała pierwszego, to jest to x1 równa się minus 240 km plus 20 km na godzinę t i dla drugiego x2 równa się minus 840 km plus 80 km na godzinę t. Więc tak jak mówiłem wcześniej, do czego służą nam równania ruchu? Gdybyśmy chcieli wiedzieć, gdzie znajdował się pierwszy samochód o dowolnej godzinie, to w miejsce T tu wstawiamy tą godzinę. Gdybyśmy chcieli dowiedzieć się, gdzie o jakiejś dowolnej godzinie znajdował się samochód drugi, to w tym miejscu trzeba by wstawić tą godzinę. A teraz mamy dwa samochody i pytamy się o to, w którym miejscu one się spotkają i o której godzinie. No to w momencie spotkania, no te samochody muszą być w tym samym miejscu. Czyli warunek, z którego obliczymy godzinę spotkania, to jest porównanie współrzędnej położenia ciała pierwszego, czyli x1, ze współrzędnym położenia ciała drugiego. No bo jeżeli porównamy x1 z x2, to otrzymana godzina z tego wzoru będzie godziną, o której te współrzędne położenia były takie same, czyli godzina, o której znajdowały się w tym samym miejscu. W takim razie, szukając godziny, o której się te samochody spotkały, piszemy, że w chwili spotkania x1 oraz x2 muszą, skoro się spotykają, to muszą być w tym samym miejscu. No więc x1 oraz x2. No właśnie, a wzór x1 to jest właśnie to.
x2 to jest tam końcowy wzór równania ruchu. To wstawiamy do lewej strony i do prawej strony. I widzimy, że w tym równaniu mamy jedno niewiadome. Ja już planowałem, że nie będę rozwiązywał tych równań, ale tu akurat ten pierwszy jest dość proste, więc zrobię to szybciej, żeby nie tracić czasu. Więc co robimy? Mamy to ten występuje tu i tu, ale jest jedna niewiadoma, tylko dwa razy, na szczęście w tej samej potędze jest, więc bardzo łatwo rozwiązać. Wystarczy przenieść wyrazy zawierające to naszą zmienną na jedną stronę. W tym przypadku jest wygodniej na prawą stronę przenieść, żeby tam uniknąć ujemnej wartości i na przykład na prawo, a pozostałe wielkości nie zawierające naszej niewiadomej na lewo. No i przeniosłem. Minus 840 km na stronę prawą z plusem tu, a to 20 km na godzinę razy t na drugą stronę tu z minusem. Wyraźnie, I teraz odejmiemy, to jest 600, tu będzie 60 km na godzinę razy t. Tu czasami właśnie młodzież ma też problemy z tym odejmowaniem. Czy się niektórych się te kilometry na godzinę razy t się redukują. Nie redukują się. Ja zawsze daję tak śmieszny przykład z kartoflami. Tak nie mówicie, jak mówicie kartofle. Czyli 80 worków kartofli minus 20 worków kartofli to jest 60 worków kartofli. Niech będzie traktować te kartofle tam jakoś łatwiej zapamiętać. Czyli a można po prostu wyłączyć za nawias czy przed nawias to, co się powtarza, czyli kilometr na godzinę razy t wyłączyć, zostanie w nawiasie 80 minus 20 i za nawiasem będzie to, co się powtarzało, więc to nie znika. Ale mówię o tym, bo zauważam nawet tego rodzaju błędy, więc lepiej, żeby to raz na zawsze było rozwiązane. No i teraz po odjęciu mamy proste równanie. Te liczby są tak robione, że w pamięci odliczać, więc jak sam to odliczamy, to trzeba podzielić obie strony przez to, co ten test stoi, czyli 60 km na godzinę. Dzielimy przez to 600 przez 60 km na godzinę. Skraca nam się, to będzie 9 godzina, a jakbyśmy z tymi jednostkami podzielenie kilometra przez kilometr na godzinę, to jest pomnożenie kilometra przez odwrotność tego, czyli godzina przez kilometr się skracają, mamy godzinę. No i teraz mogliśmy się pomylić. Tu akurat pomyłka, pewien rodzaj pomyłki może zostać szybko znaleziony. Bo teraz co my wiemy, że to jest godzina, o której te dwa pojazdy czy dwa samochody były w tym samym miejscu, spotkały się. Czyli jak wstawimy teraz to tę 10 godzinę do równania ruchu pierwszego ciała w to miejsce i jakbyśmy wstawili to czyli godziny, o których się spotkały do równania ruchu drugiego ciała w to miejsce, no to wynik musi być ten sam, bo one były w tym samym miejscu, czyli x1 i x2 musi być takie samo. Gdyby nie było, to gdzieś tam jest błąd, zdanie rachunkowe. Być może jeszcze wcześniej jakiś tam błąd. Więc sprawdzamy. Do wzoru na x1, czyli w to miejsce wstawiamy 10 godzinę gotowania. Minus 240 km plus 20 km jest i zamiast tę 10 godzinę wstawiamy. No to jest godzina się skraca, 20 razy 10 to jest 200, minus 240 km plus 200 km to jest minus 40 km. No teraz sprawdzamy, czy czasami nie było błędu, więc to samo wstawimy 10 godzinę w to do równania ruchu drugiego ciała. No to minus 840 km plus 80, plus 800 to jest 80 razy 800 km i godzina się skraca, 800 km to też widzimy, że to jest minus 40 km, czyli odpowiedź jest tak sama. Teraz pytanie, co będzie pierwszy błąd w odpowiedzi? Często tu ludzie mówią, że samochody spotkały się po 10 godzinach. Nie. Zresztą jeden wyruszył o jednej godzinie, drugi o innej godzinie, więc po 10 godzinach od którego momentu by było pytanie. Ale nie potrzeba takiej pytania zadawać, bo to te, jak mówiliśmy w tym wzorze, to jest godzina, to jest na zegarze w danym momencie. To nie jest czas trwania, to pamiętamy. Więc nie spotkały się po 10 godzinach, tylko spotkały się po godzinie 10. A czym jest to x1, x2? To nie jest droga przebywa.
to jest współrzędne położenie na osi x. Droga nie jest ujemna. Tu widzimy, że to x1, x2 wyszło nam ujemne, minus 40 km. Czy co to znaczy? Jaka była odpowiedź? Pojazdy czy samolot spotkały się w punkcie o współrzędnej minus 40 km na tej osi x, którą my wybraliśmy. I to jest koniec zadania pierwszego. Ja jeszcze w opisie, jak ktoś będzie oglądał tą lekcję w komputerze stacjonarnym, w laptopie, to tam poniżej jest opis tego nagrania i tam będzie podany link do reszty zadania, bo tam jeszcze jest rozwiązanie graficzne. I z wyjaśnieniem, tylko tam mnie nie widać, tylko słuchać mój głos, z karta papieru, znaczy A4 z notatką w tej formie scenariusz, ale będziecie mogli dotrzeć do tej lekcji i resztę jeszcze zobaczyć resztę rozwiązania, bo tam jest drugie polecenie rozwiązań graficznych, czyli trzeba wykreślić to, znaczy linię przedstawione w układzie, na osi pionowej są współrzędne położenia na osi x, na osi poziomowej czas, wykreślić linię właśnie obrazującą ruch obu tych ciał i z miejsca przecięcia tej linii odczytać godzinę spotkania i współrzędną miejsca spotkania. Więc proszę przejrzeć właśnie opis tej lekcji i tam dokończenie zadania właśnie prześledzi. Tak? To jest właśnie. Myślałem, że więcej uda mi się na tej lekcji zrobić, ale okazuje się, że na tym jednym nagraniu zmieści się jeszcze jedynie rzut pionowy. Natomiast na następnej lekcji właśnie w tej formie nagranej omówię wykorzystanie odnania ruchu w rzucie poziomym i w rzucie ukośnym. To jednak wymaga osobnego podejścia, bo to jest dość trudne, ale po tamtej lekcji stanie się łatwe i schematyczne. Więc zadanie jeszcze drugie, to rozwiązanie tego zadania również znajduje się na tych playlistach. Pod tym nagraniem, pod tym wideo, które teraz oglądacie, w informacji o tym filmie jest link podany do lekcji, gdzie to zadanie do końca jest rozwiązane, jest tylko część zrobię. No i możecie to obejrzeć, ale teraz, to wtedy ta lekcja będzie stanowiła całość. No i mamy zadanie drugie. Z wysokości H wynosi 400 metrów, wrzucono pionowo do dołu pierwszą kulkę z prędkością V1 wynosi 20 metrów na sekundę. Jednocześnie z ziemi wrzucono do góry drugą kulkę z prędkością V2 wynosi 80 metrów na sekundę. Po jakim czasie i na jakiej wysokości kulki spotkają się? Ja tylko część obliczę czas, po którym te kulki się spotkają i powiem, jak można obliczyć to współrzędne położenia miejsca spotkania. No więc co, wypiszmy napis. Co my znamy? Wartość prędkości pierwszego ciała, wartość prędkości drugiego ciała, wysokość, właściwie różnica wysokości między tymi ciałami, bo to nas bardziej interesuje. I dla uproszczenia obliczeń przyjmiemy to przyspieszenia ziemskiego 10 metrów na sekundę kwadratu, tak żeby można było w pamięci obliczyć. No i chcemy skorzystać z równania ruchu, czyli chcemy napisać równanie ruchu dla ciała pierwszego, równanie ruchu dla ciała drugiego, a ponieważ te ciała będą już po wyrzuceniu, jedyną siłą działającą będzie siła grawitacji, więc będzie siła wypadkowa działała. Siła wypadkowa przez masę to jest przyspieszenie, więc będzie występowało przyspieszenie i zgodnie z drugą zasadą, jeszcze raz, wektor przyspieszenia, a to jest wektor siły wypadkowej przez masę. Ta siła wypadkowa to jest siła grawitacji, więc wektor siły wypadkowej i wektor przyspieszenia, te oba wektory są tak samo skierowane, czyli wektor przyspieszenia zarówno ciała pierwszego, jak i drugiego, bo na oba te ciała działa siła grawitacji skierowana do dołu. Oba wektory A1 i A2 będą skierowane też do dołu i ich wartość będzie równa przyspieszeniu ziemskiemu, czyli G, czyli wartość przyspieszenia A1 i wartość przyspieszenia A2 będzie równa przyspieszeniu ziemskiemu G, czy około 10 metrów na sekundę kwadratu. No więc chcemy równanie ruchu napisać, to musimy skierować oś
napisać y, x, no niech będzie h, była podana wysokość, nie trzymajmy się tej wysokości. Więc od nas zależy, czy tą oś wysokości kierujemy do góry, czy do dołu. To się zdziwi, ale jeżeli chodzi o zadanie, nie ma to żadnego znaczenia, ale oczywiście skierujemy tą oś do góry i względem tego założenia będziemy wszystko opisywali. Więc oś kierujemy do góry. Ponieważ nikt nam nie narzuca, gdzie będzie 0 na tej osi, no to wybieramy sobie 0 tak, żeby ułatwić sobie rozwiązanie zadania. Najczęściej wybieramy w najniższym, w najniższym punkcie, w którymkolwiek chciałbym wyłożyć, tak żeby nie było ujemnej wartości współrzędnych położenia. Więc wybierzemy dla położenia, współrzędnych położenia początkowego drugiego ciała współrzędną 0 na tej osi. No łatwiej rozwiązanie. No to wtedy to ciało pierwsze musi być od tego poziomu o h wyżej, czyli tu na początku. Tak? Więc skoro tu jest 0, a odtąd jest h, no to tu jest współrzędna 0 plus h, czyli h. Rysujemy wektory prędkości V1, V2, one są istotne, jeżeli chodzi o znak przed prędkością w naszym planie ruchu. Więc rzuciliśmy ciało pierwsze do dołu, ciało drugie do góry. Wektory przyspieszenia są zgodne z siłą wypadkową. Siła wypadkowa działa, to jest siła grawitacji działa do dołu, więc dla pierwszego ciała to wektor A1 jest skierowany do dołu, jest jego wartość równa przyspieszeniu ziemskiemu. To byśmy obliczali tą wartość A to jest siła wypadkowa przez masę, a FW to jest siła grawitacji przy bliżeniu ciężar, czy M razy G, czy M razy G przez M się skraca i zostaje. I podobnie dla ciała drugiego siła wypadkowa działa do dołu, to jest siła grawitacji, więc wektor przyspieszenia jest zgodny co do kierunku i zwrotu siłą wypadkową. Jego wartość z tego samego powodu to jest mg przez m, czyli siła wypadkowa jest ten ciężar, przy bliżeniu mg przez m ma coś się skraca z G, czy a to jest też G. No i już mamy wektory prędkości, mamy wektor przyspieszenia, ale jeszcze jeżeli chodzi o wektor przyspieszenia, ja będę o tym może później, ale może i teraz powiem też, że można jak określić w zadaniu kierunek i zwrot wektora przyspieszenia. Można też z rodzaju ruchu. Jeżeli mamy ruch prostoliniowy, przyspieszony, to w ruchu ten wektor przyspieszenia jest skierowany zgodnie z prędkością. Jeżeli mamy ruch prostoliniowy opóźniony, to wektor przyspieszenia jest skierowany przeciwnie do prędkości. Więc tu sprawdźmy to. No, na pewno to ciało pierwsze przyspiesza, więc ruch prostoliniowy przyspieszony, wektor przyspieszenia zgodny z prędkością. Teraz jak rzucamy to ciało do góry, no więc ciało to coraz wolniej się porusza, czy ruch prostoliniowy opóźniony, więc w tym ruchu wektor przyspieszenia jest przeciwny do prędkości, więc widzimy, że to również się zgadza. Czy zarówno z rodzaju ruchu, jak i znając siły wypadkowe. Więc to są w jeden drugi sposób można to określić. No i teraz co? Musimy, ponieważ tu występuje przyspieszenie, więc wszystkie 3 wyrazy w naszym równaniu muszą być obecne w naszym równaniu ruchu. Więc piszemy równanie ruchu dla ciała pierwszego. Bo to, ponieważ mamy dwa ciała, będzie H z indeksem, więc H1. No to jest współrzędna położenia początkowego. Gdzie to ciało było na początku? Było tu. Na naszej osi współrzędna położenia początkowego to jest H. Czyli to początkowa współrzędna jest H plus. Teraz musimy określić, jaki tu będzie znak. Pamiętamy, że znak przed prędkością w tym wyrażeniu ruchu zależy od tego, czy wektor prędkości początkowej jest zgodny z osią naszą, czy do niej przeciwny. Więc patrzymy, wektor V1 jest przeciwny do osi, więc przed prędkością musi być znak minus. I potem jest prędkość początkowa razy czas. I uwaga, ponieważ u nas oba ciała wyruszyły w tym samym momencie, więc ta chwila początkowa nie ma tu znaczenia, tylko czas, który jest istotny, więc moglibyśmy przyjąć, że to TP jest 0, albo pisać to delta T, albo zamiast delta T po prostu samo T. My tak zrobimy, że zamiast delta T, bo T minus TP to jest delta T, jeszcze czas trwania ruchu, i zamiast tego delta T będziemy dał określenie po prostu tak. Czyli minus, bo wektor prędkości początkowej jest przeciwny do osi H, a
osi H i mnożymy wartość prędkości początkowej pierwszego ciała razy czas trwania, razy właściwie czas trwania godziny na zegarze, albo na stoperze. No i teraz występuje przyspieszenie, teraz patrzymy, jaki to znak będzie. Znak zależy od tego, czy wektor przyspieszenia A1, czy jest zgodny z osią, czy przeciwny. Zawsze ten znak przed tym drugim wyrażeniem trzecim zależy od tego, czy wektor V i wektor prędkości, czy wektor przyspieszenia, czy są zgodne, czy przeciwne z osią obraną, z obraną osią. Więc wektor przyspieszenia A1 jest przeciwny do tej osi naszej, więc przed tym trzecim wyrażeniem musi być znak minus i to będzie A kwadrat przez 2, a zamiast A piszemy A1, to będzie nasz limit. Teraz równanie ruchu drugiego ciała. No to H2 musi być inny indeks. Teraz jaka jest współrzędna położenia początkowego drugiego ciała? No to patrzymy. Jest tu specjalnie wybraliśmy 0 na tej osi wysokości w tym miejscu, żeby współrzędna położenia początkowego drugiego ciała była równa 0. Więc to nasze HP jest równe 0, więc tego pierwszego razu tu nie piszemy. No, możemy napisać 0 plus reszta, ale nie ma sensu. Teraz patrzymy, jak jest skierowany wektor prędkości V2, ponieważ od tego zależy znak, który tu występimy. Więc wektor V2 jest skierowany zgodnie z osią wysokości H, więc wtedy przed drugim wyrażeniem mamy w tym naszym równaniu mamy znak plus. Więc przed prędkością początkową tego ciała jest znak plus, jeśli go to nie piszę, bo plus, czy on tu jest, czy go nie ma, to jest to samo. Czyli prędkość początkowa tego ciała razy czas, godzina na zegarze praktycznie, albo czas trwania. Teraz przed pytaniem, jaki znak przed trzecim wyrażeniem, to patrzymy na wektor przyspieszenia. Wektor A2 jest przeciwnie skierowany do osi wysokości, więc jest przed trzecim wyrażeniem znak minus, więc piszemy ten znak minus, wartość A2 to jest G, no i G kwadrat przez 2. I teraz, czyli to równanie pozwala nam dowiedzieć się, w którym miejscu na tej osi H znajduje się ciało pierwsze i drugie o dowolnej godzinie. Czyli gdybyśmy tu wstawili w miejsce T, bo H, znaczy H to jest podane u nas, to jest 400 metrów, V1 to jest 20 metrów na sekundę, G 10 metrów na sekundę, więc tylko tego T nie znamy po prawej stronie. Gdybyśmy chcieli dowiedzieć się, gdzie to ciało było po sekundzie, 2, 3, 4, 10 od momentu wyrzucenia, to tu wstawiamy tą wartość, 10 sekundę, 15 sekundę i pojawia nam się wartość współrzędnej na osi H. Ta współrzędna może być ujemna, bo jeżeli to ciało będzie spadałe, w pewnym momencie będzie poniżej zera i te wartości H obliczone z tego ostatniego wzoru mogą być ujemne. Teraz mamy drugi równanie, które pozwala dowiedzieć się, gdzie to ciało drugie było o dowolnej godzinie, w sekundach na są wartość, w dowolnej sekundzie, więc jak wstawimy w miejsce tę dowolną wartość tego czasu, to dowiemy się, gdzie na osi H to ciało było po tylu sekundach od momentu wyrzucenia. No i teraz ktoś może właśnie, możemy to zadanie sformułować, właśnie zadać pytanie. W jakim miejscu to ciało było po 5, 6 czy 10 sekundach od wyrzucenia? No to wtedy wstawiamy tu tą wartość czasu, albo tu i dowiadujemy się, gdzie to ciało było. Albo tak w tym zadaniu pytamy się, w którym miejscu i po jakim czasie to ciało jest do momentu wyrzucenia, te ciała się spotkały. To więc jak się spotkały, to były w tym samym miejscu, znaczy między współrzędna położenia pierwszego i drugiego ciała w tym momencie musiała być taka sama. Czyli jak w tym zadaniu, tym pierwszym, który rozwiązaliśmy, jak ciała się spotkają, to ich współrzędna położenia jest taka sama, więc piszemy, że warunek na ten moment to jest H1 równa się H2 i w miejsce H1 wstawiamy całe prawą stronę równania na H1, w miejsce H2 wstawiamy prawą stronę równania na H2, wstawiliśmy i zauważcie, że jeżeli mamy rzut pionowy, to oba ciała poruszają się z takim samym przyspieszeniem. I dlatego w tych zadaniach, gdzie tam się te ciała już tam spotykają, jedno wyprzedza drugie, to jak porównamy te wzory na H1, H2, to nam się zawsze ten wyraz z przyspieszeniem
zredukuje. To trzeba wiedzieć, że nie wolno się bać, że tam ruchanie kwadratowe nie powstanie, ponieważ to G jest, czyli przyspieszenie jest wartość przyspieszenia ciała jest taka sama i zawsze wyraz ulegnie redukcji, więc proszę to zapamiętać, że to stanie się prędkości. Więc gdybyśmy przenieśli ten wyraz GT kwadrat na dane dwuostre, to się z tym zabywało, od razu zabywało, przenosimy, mamy niewiadomą to 2 razy, w tym miejscu, w tym wyrażeniu, wygodnie jest przenieść ten wyraz na prawą stronę, wyłączyć te przed nawias, już miejsca tu nie miałem, więc pokolenie robiłem, wyłączamy przed nawias na T, wyłączyliśmy i to znamy V2, znamy K, żeby to obliczyć, dzielimy przez ten nawias, czy to na mianownika macie V1, V2, wstawiamy na czynnik, bo wychodzi 4 sekundy, czyli ponieważ to T u nas był czas liczony od momentu wyrzucenia, czyli po 4 sekundach od momentu wyrzucenia te ciała były w tym samym miejscu, gdzieś tu na tej osi. A gdzie były? Dalsza część rozwiązania jest na tym nagraniu tej lekcji, gdzie między innymi to zadanie jest do końca rozwiązane. Pod tym filmem będzie w opisie link do tej lekcji, którą możecie rozważać, a powiemy, jak to się robi. Więc jak już wiemy po ilu sekundach się znaczy 2 kulki spotkały, to aby dowiedzieć się, w którym miejscu się spotkały, to wystarczy do wzoru na H1 w miejsce T wstawić 4 sekundy lub do H2 wstawić w miejsce te 4 sekundy. Czy tu wstawimy, czy tu proszę wstawić do jednego wzoru, że tak jest to zrobione w tym zadaniu rozwiązanym na tej lekcji tą metodą wcześniejszą, na cały klas. Więc wstawiamy tu 4 sekundy, tu 4 sekundy, powinny być takie same, może się wyjdzie i dowiecie się, w którym miejscu się te ciała spotkały. Ale metoda podstawowa jest taka, czyli pierwsze, rysujemy oś wysokości, określamy, czy ona jest skręt do dołu, czy do góry. Najczęściej wygodnie jest skręt do góry, chociaż różnie to bywa. Czasami bywa tak, że wygodnie jest tu ale lepiej trzymać się tego wyboru. Potem, jak nikt nam nie narzuca, gdzie jest 0 na osi wysokości, to najlepiej to wybrać 0 w najniższym punkcie, w którym to te ciała były, żeby nie było ujemnej wartości. Następnie narysować te 2 ciała w chwili początkowej i wektory prędkości, bo te wektory prędkości decydują ich zwroty o tym, czy w równaniu ruchu jest plus czy minus przed prędkością. Potem narysować wektory przyspieszenia. I uwaga, jeszcze raz, na 2 sposoby można znaleźć przyspieszenie. Pierwszy, zastanowić się, jak jest skierowana wypadkowa siła działająca na ciało. W tym przypadku jest to siła grawitacji, bo tuż po wyrzuceniu jest tylko siła grawitacji, więc ona skierowana do dołu i tak samo jest skierowane wektor przyspieszenia. Lub drugi sposób, z rodzaju ruchu. Jeżeli mamy ruch rozpromieniony, przyspieszony, to w tym ruchu wektor przyspieszenia jest zgodny z prędkością. Jak mamy ruch rozpromieniony opóźniony, to wektor przyspieszenia jest skierowany przeciwnie do prędkości. Jest lekcja nagrana cała też tam w kinematyce o tym, jak wektor przyspieszenia, jak jest skierowany względem wektora prędkości w ruchu rozpromienionym przyspieszonym i w ruchu rozpromienionym opóźnionym. No w takim razie, ponieważ już nie ma czasu na ten rzut poziomie ukośny, więc będzie nagrana druga lekcja. Ja jeszcze raz wyrażam swoją prośbę o to, że jeżeli ktoś ma kanał na YouTube, żeby subskrybował ten mój kanał, to mi pomoże ten kanał rozwijać. To jest w wolnym czasie. W wolnym czasie można być to jakby zachętą dla mnie. Jest to wszystko za darmo, będzie za darmo, ale mówię, prosiłbym jeżeli ktoś chce docenić, to przede wszystkim w ten sposób. To mi bardzo, bardzo pomoże. A jak ktoś nie będzie chciał docenić, to cóż. Jeżeli okaże się, że te lekcje nie są na tym poziomie oczekiwanym przez Was, to po prostu mnie zniechęcicie, macie różne sposoby na to, to ja zajmę się czymś ciekawszym, ale na razie jestem tym zainteresowany. Ja po prostu to lubię. Także dziękuję za uwagę, do zobaczenia.